świecie, w którym wiele rzeczy drożeje, monitory OLEDowe ciągle tanieją. I teraz, kiedy wejdziemy sobie na monitory OLEDowe 1440p od jak najtańszych, to zauważymy, że one zaczynają się od już, uwaga, 1450 zł. I to właśnie ten monitor od AOC za taką kwotę na dzień nagrywania wziąłem do przetestowania. Ale jak popatrzycie na inne propozycje, to prawda jest taka, że poniżej 2000 zł macie już naprawdę mnóstwo monitorów OLEDowych do wyboru. Więc od razu pojawia się pytanie, jakim cudem ten monitor tyle kosztuje? Gdzie są jakieś cięcia kosztów i gdzie są tak naprawdę jakieś ograniczenia względem paneli, które już znaliśmy? Bo są i musicie o nich wiedzieć. Tylko zanim przejdziemy dalej, to musicie wiedzieć o tym, że wraca nasze Pimp My PC i trzecia edycja tego świetnego eventu czeka na Was. A do wygrania jest świetny komputer z bardzo dobrą kartą graficzną, procesorem, wszystkimi innymi wnętrznościami i oczywiście coś, co jest bliższe memu sercu, czyli równie świetne peryferia i monitor. Tak więc zapraszamy Was do wzięcia w tym udziału. Link do całości macie oczywiście w opisie filmu i tam znajdziecie również formularz, który musicie wypełnić, jeśli chcecie wziąć udział, i cały regulamin całości. Jest to świetna zabawa, wygrywa nie tylko i wyłącznie pierwsze miejsce, ale do pierwszego miejsca sami przyjedziemy, czyli ja, pan z Masło i pan Kamil, aby mu całe to stanowisko wręczyć. No i tak naprawdę zbudować i przygotować. Tak więc rzućcie na to okiem, a my przejdźmy już do odcinka. Co my tutaj w ogóle mamy za monitor? Jest to monitor 27-calowy, 1440p, ma 240 Hz odświeżania i jest pełnoprawnym QD OLEDem. Jeszcze nie tak dawno nagrywałem o jednym Samsungu, ale on miał 180 Hz odświeżania, który to był takim pierwszym ruchem w stronę jeszcze niższych cen. Ale teraz poniżej 1500 zł mamy już 240 Hz propozycje. Od razu popatrzmy na porty i na tył tego monitora, aby jak najszybciej przejść do panelu, który tutaj zdecydowanie jest najważniejszy. Jeśli chodzi o podstawę, to tutaj widzimy pierwsze cięcia kosztów, bo sama podstawa pozwala nam tylko i wyłącznie monitor pochylić i nic więcej. Na szczęście za zaślepką znajdziemy montaż VESA, więc można ten monitor zamontować na jakimś własnym ramieniu. Następna sprawa to porty, a tutaj znajdziemy tylko i wyłącznie jeden HDMI, jeden DisplayPort i jeden audio. Nic więcej. Dodatkowo musicie też wiedzieć o tym, że jeśli połączycie ten monitor z komputerem za pomocą HDMI, to będziecie ograniczeni do 144 Hz i uwaga, tylko i wyłącznie na 8 bitach. Tak więc jeśli chcecie wykorzystać ten monitor w pełni, to musicie podłączyć się poprzez DisplayPort. Jest to bardzo ważna rzecz. I niestety jest to następna oszczędność. Ale zbyt dużo oszczędności nie zobaczymy na samym panelu, więc od razu do niego przejdźmy. Żeby zrozumieć, jaki panel tak naprawdę siedzi w tego rodzaju OLEDach, to możemy to bardzo łatwo poznać po subpikselach, ponieważ dotychczas było tak, że każda następna jakaś większa generacja paneli OLEDowych zmieniała to, jak wyglądają te subpiksele. Więc kiedy rzucimy sobie okiem na te oto zdjęcia mikroskopowe, to zobaczymy, że tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z takimi samymi panelami QD OLED, jakie widzieliśmy od jakiegoś czasu. To nie jest ta najnowsza generacja, tylko generacja poprzednia. To nam od razu mówi, że nie mamy tutaj do czynienia z jakimś nowym, budżetowym panelem, który powstał tylko i wyłącznie do tego, aby go wpychać do tanich monitorów. Ale niech to Was nie zmyli, bo akurat ten panel, który jest w tym monitorze, troszkę się różni od tych paneli, które były wcześniej w opcjach troszkę droższych. I głównie dotyczy to jasności. Za chwilę do tego przejdziemy, ale po kolei. Pierwsza bardzo ważna sprawa to rozkład spektralny światła, który nam raz jeszcze potwierdza, że mamy tutaj do czynienia z czystym panelem QD OLEDowym. Oznacza to, że ten monitor, i bardzo ładnie widzimy to po jego pokryciu, jest w stanie pokazać nam bardzo nasycone, bardzo przesycone kolory. Fabrycznie, kiedy pierwszy raz włączymy ten sprzęt, to on od razu daje nam pięścią w twarz jego pełnym gamutem, bo tak właśnie jest ustawiony, jak zresztą praktycznie 99% monitorów, które miałem okazję przetestować. Kiedy włączymy ten monitor, to on od razu włącza się w jego pełnym gamucie, a to oznacza, że w treściach SDR-owych, które w zdecydowanej większości są robione zgodnie ze standardem sRGB czy Red 709, ten monitor fabrycznie będzie nam pokazywał bardzo żywe i bardzo przesycone oraz przekłamane kolory. Kiedy rzucimy sobie okiem na saturację tego sprzętu względem standardu sRGB, to właśnie tutaj bardzo ładnie zauważymy to przesycenie, o którym mówiłem wcześniej. Kolory, zwłaszcza zielone, żółte i czerwone, są znacznie bardziej nasycone niż teoretycznie powinny być. Teraz, kiedy popatrzymy sobie na temperaturę barwową, to przynajmniej mój egzemplarz na ustawieniach fabrycznych mają dostosowaną w taki sposób, że niestety u mnie brakuje troszeczkę zielonego. Więc teraz, kiedy popatrzymy sobie na gammę, to zauważymy, że ten monitor jest w stanie podążać za gammą 2.2 naprawdę bardzo dobrze, nie licząc wartości najjaśniejszych, a jedyny problem, który w tej gammie widzimy i który to powoduje większe przekłamanie barw, to jest właśnie ta temperatura barwowa,
barwowa, która powoduje, że ten monitor idzie troszkę bardziej w stronę, można powiedzieć, czerwonego. Kiedy sobie połączymy to wszystko, o czym mówiłem, to zobaczymy, że przekomanie barw tego monitora w SDR-ze względem standardu sRGB jest po prostu wysokie. Te kolory są znacznie bardziej nasycone, a temperatura barwowa troszeczkę te kolory jeszcze kopie w stronę czerwonego. Jeśli jesteście osobami, które szukają możliwie jak najbardziej żywych barw i coś takiego Wam się podoba, to super, ale moim skromnym zdaniem, zwłaszcza w przypadku paneli QD OLEDowych, które to na dzień dzisiejszy pokazują ekstremalnie nasycone barwy, polecam z takich monitorów korzystać zgodnie ze sztuką, czyli w SDR-ze wykorzystujmy tak zwany tryb sRGB, do którego za chwilę przejdę, a dopiero w HDR-ze pozwólmy temu monitorowi wykorzystać jego pełny gamut, bo to właśnie w treściach HDR-owych te kolory poza standardem sRGB są w głównej mierze wykorzystywane i tam realnie istnieją i mogą być, dzięki temu, że mamy tak szerokie pokrycie właśnie, bardzo dobrze i wiernie odwzorowane. Ale do tego za chwilę przejdę. Jeśli jednak jesteście osobami, które chcą te ogromnie przesycone barwy, to możecie tak naprawdę w waszym monitorze zmienić jedną rzecz, aby uzyskać mimo wszystko znacznie lepsze przekomanie. Te barwy nadal będą bardzo przesycone, ale przynajmniej naprawimy temperaturę barwową. W moim przypadku jedyne co warto było zrobić, to zmienić temperaturę barwową z ustawienia fabrycznego na ustawienie użytkownika. I tam dosłownie jedyne co zrobiłem, to odjąłem 2 punkty czerwonego, nic więcej. Samo to spowodowało, że mamy teraz znacznie lepszą temperaturę barwową i teraz kiedy popatrzymy sobie na gammę, to okaże się, że ona wygląda wręcz fantastycznie, ponieważ całkowicie udało nam się naprawić problem tego kopnięcia w stronę czerwieni. Teraz, kiedy popatrzymy sobie na przekomanie barw, to ono nam zmalało, ale oczywiście nadal jest relatywnie wysokie, bo nadal widzimy bardzo mocno przesycone kolory wynikające z tego pełnego, dużego gamutu naszego sprzętu. Tak więc to jest opcja dla osób, które lubią tego rodzaju przesycenie. Ale co jeśli chcemy uzyskać możliwie jak najmniejsze przekomanie barw? Wtedy cały na biało wchodzi tryb sRGB, który niestety nie jest idealny. Kiedy przełączymy sobie monitor w tryb sRGB, to od razu zauważymy, że jego pokrycie barw jest świetne, ponieważ bardzo dobrze ten tryb klampuje nasze wartości do standardu sRGB właśnie. Ale niestety, kiedy popatrzymy sobie na temperaturę barwową, to ta jest bardzo bliska tej samej fabrycznej temperatury barwowej, a to oznacza, że niestety raz jeszcze brakuje nam tutaj troszkę zielonego. I to raz jeszcze powoduje popchnięcie tych kolorów w stronę czerwieni i troszeczkę większego przekomania barw. Więc chociaż mamy włączony tryb sRGB, to kiedy popatrzymy sobie na przekomanie barw, ono nie jest aż tak niskie, jakie chciałbym, żeby było po tego rodzaju sprzęcie. Ja oczywiście jak najbardziej rozumiem, że to jest teoretycznie sprzęt budżetowy, jak na OLEDy, bo to jest na dzień, kiedy to nagrywam, najtańszy OLED na takich właściwościach, ale mimo wszystko muszę wychodzić z założenia, że to i tak jest nadal bardzo drogi monitor. 1500 zł za monitor to jest po prostu dużo pieniędzy, więc chciałbym, żeby ta temperatura barwowa była tutaj dostosowana lepiej. A dlaczego tak tej temperatury barwowej się czepiam? Ponieważ kiedy włączymy tryb sRGB, to temperatury barwowej w ustawieniu naszego monitora po prostu nie możemy zmienić. Ustawienia są po prostu szare i zostajemy z tym, co tutaj dostajemy. Ale na szczęście da się to naprawić, za chwilkę do tego przejdę, tylko popatrzmy tutaj dokładnie na wartości. Kiedy popatrzymy sobie na gammę, to w tym trybie sRGB monitor nie podąża za gammą sRGB, a za gammą 2.2. To jest bardzo ważny aspekt, zwłaszcza jeśli jakoś zajmujecie się grafiką. Jest to temat ważny, ponieważ producenci wręcz losowo dają nam gammę i czasami włączają tryb sRGB, mamy gammę sRGB, która jest troszeczkę jaśniejsza, w najciemniejszych wartościach, a czasami włączając tryb sRGB dostajemy gammę 2.2, więc warto o tym po prostu wiedzieć. Więc ogólnie ten tryb sRGB działa i teoretycznie robi to, co ma robić, ale ze względu na tę temperaturę barwową to przekomanie jest wyższe niż teoretycznie jesteśmy w stanie tutaj uzyskać. Tak więc jak możemy ten tryb sRGB tutaj naprawić? Bardzo prosto. Po pierwsze, musimy wrócić do ustawienia fabrycznego, bo to właśnie tam temperaturę barwową możemy dostosować. Następnie na ustawieniu fabrycznym raz jeszcze dostosowujemy temperaturę barwową na wartości użytkownika i odejmujemy 2 punkty czerwonego. A następnie albo za pomocą oprogramowania o nazwie No Video sRGB, albo włączając tak zwany ACM, o którym to chwilę temu zrobiłem ogromny, dedykowany odcinek, jesteśmy w stanie połączyć możliwie jak najlepiej dostosowaną temperaturę barwową z oprogramowaniem czy z ustawieniami Windowsa, który nam spowoduje takiego globalnego klampa do standardu sRGB, czyli połączymy te dwa najlepsze światy. I teraz, kiedy połączymy sobie te dwie rzeczy, to zauważymy, że mamy świetną temperaturę barwową, że mamy świetny klamp, że mamy obłędne wręcz przekomanie barw i znacznie lepsze wartości dla osób, które szukają możliwie jak najmniejszego przekomania. Więc jak sami widzicie, przynajmniej jeśli chodzi o mój własny egzemplarz, jesteśmy w stanie to dostosować, żeby to wyglądało możliwie jak najlepiej. Zarówno dla osób, które szukają tego ogromnego przesycenia, bo są fanami tego rodzaju kolorów, jak i dla osób, które chcą używać tego teoretycznie jak najbardziej zgodnie ze sztuką i szukają tego możliwie jak najmniejszego przekomania, aby ten tryb HDR, kiedy go już włączymy, robił też jak największe wrażenie. Przejdźmy zatem do reszty bardzo ważnych wartości. Po pierwsze, jeśli chodzi o jasność w SDR-ze, to na 100% ekranie ona tak naprawdę jest ograniczona do okolic 200 nitów. Co to znaczy?
Standardowe panele OLEDowe są w stanie uzyskać około 250 nitów, a najnowsze już generacje są w stanie dobić nawet do około 300 nitów. Jeśli jesteście osobami, które szukają monitora do jasnego pomieszczenia, nie lubicie zasłon, chcecie po prostu mieć otwarte okna czy drzwi balkonowe, to raczej nie będzie to mimo wszystko monitor dla Was, bo po pierwsze ma on niższą jasność niż inne troszeczkę droższe OLEDy, a po drugie jest to panel QD OLED, który niestety ma fundamentalny problem z tym, że kiedy trafia na niego zewnętrzne światło, to ta czerń jest rozjaśniona i troszeczkę bardziej taka magentowa. Tak więc w ciągu dnia w jasnym pomieszczeniu ten monitor tak naprawdę pokaże Wam najgorszy obraz, jaki jest w stanie pokazać. Tylko czy te 200 nitów to jest naprawdę tak mało? To jest niestety temat bardzo subiektywny, każdy musi na to popatrzeć inaczej. Dla przykładu ja moje własne monitory mam ustawione właśnie na 200 nitów, tak więc ta jasność w tym monitorze dla mnie była całkowicie wystarczająca. Ale gdybym odsłonił to okno, które mam za mną, no to wtedy raczej na tę jasność niestety bym narzekał, warto o tym wiedzieć. Ale ten monitor, jeśli chodzi o jego jasność w SDR-ze, ma takiego jednego asa w rękawie, który nie jest rozwiązaniem idealnym, ale może być czymś potrzebnym, jeśli naprawdę potrzebujecie odrobinkę wyższej jasności w SDR-ze zwłaszcza. O co chodzi? O ustawienie, które nazywa się jednolitą jasnością. Kiedy to ustawienie sobie wyłączymy, to jesteście w stanie zauważyć, że ekran zdecydowanie się rozjaśnia, jest jaśniejszy, zauważalnie jaśniejszy. Kiedy popatrzymy sobie na dokładne testy tych dwóch ustawień, to zauważycie, że kiedy to ustawienie jednolitej jasności mamy włączone, to jasność monitora zawsze jest taka sama, niezależnie od tego, jaką wielkość okna testuje. Tak więc niezależnie od tego, czy pokaże 100% biel, czy małe okienko, które zajmuje tylko 1% całego ekranu, to ten monitor będzie zablokowany do 200 nitów. Ale kiedy to ustawienie wyłączymy, to możecie zauważyć, że w przypadku mniejszych okienek ten monitor jest w stanie uzyskać nawet powyżej 300, a nawet powyżej 400 nitów. Jednak ja od razu zaznaczę, moim zdaniem ja polecam to ustawienie mieć włączone, bo wtedy nie macie jakichkolwiek widocznych fluktuacji jasności, jasność na Waszym sprzęcie zawsze jest taka sama. Kiedy to ustawienie wyłączycie, to jeśli hipotetycznie będziecie na przykład przeglądać internet, to kiedy włączycie jakąś bardzo jasną, białą stronę, to ona będzie miała zauważalnie mniejszą jasność szczytową niż jakaś przykładowo gra, która ma ciemne rzeczy i tylko i wyłącznie jakieś mniejsze, pojedyncze, jaśniejsze ogniska. Tak więc zwłaszcza podczas zwykłego, codziennego użytkowania, zwłaszcza kiedy przeglądamy internet, to ustawienie może powodować aż zbytnią fluktuację jasności. Jednak w sytuacjach awaryjnych, kryzysowych, jeśli naprawdę potrzebujemy troszkę wyższej jasności, to pamiętajcie, że takie ustawienie tutaj istnieje i nie jest to akurat norma na rynku, bo nie wszystkie QD OLEDy coś takiego posiadają. Następny temat to kontrast, a ten jest nieskończony, ponieważ panele OLEDowe są w stanie dosłownie wyłączyć subpiksele. Oczywiście panel QD OLED, kiedy pada na niego zewnętrzne światło, tę czerń ma rozjaśnioną, no i wtedy ten kontrast nie wygląda tak dobrze, więc raz jeszcze jest to sprzęt, który znacznie lepiej będzie wyglądać wieczorem czy w nocy i to tam pokaże nam 100% możliwości, a w ciągu dnia będziemy patrzeć na jego tak naprawdę najgorszą możliwą formę. Następny temat to color bending, a ten wygląda tutaj fenomenalnie. I następny temat to kąty widzenia, a te na panelach QD OLEDowych są po prostu topowe, więc one raz jeszcze wyglądają tutaj wyśmienicie. Następna rzecz, którą zmierzyłem, to kwestia dotycząca miażdżenia czerni. Na szczęście ten monitor z tym nie ma problemu. I następny aspekt to zmierzyłem również pobór prądu, ale pamiętajcie proszę, że pobór prądu na monitorach OLEDowych jest w 100% zależny od tego, co jest wyświetlane na ekranie. W przypadku zwykłych monitorów LCD podświetlenie za monitorem zawsze świeci tak samo, więc nawet kiedy Wasz monitor pokazuje po prostu 100% czerń, to on pobiera tyle samo prądu, jakby pokazywał 100% biel. Zaś w przypadku OLEDów ten pobór jest bardzo mocno skaczący i to właśnie bardzo ładnie tutaj widzicie. Następny bardzo ważny aspekt tego panelu to jego równomierność. Gdybym zrobił tutaj zdjęcie czerni, no to ta czerń na tym monitorze wygląda idealnie, bo po prostu nic się nie świeci. Tak więc na panelach OLEDowych nie mamy problemu z VA cloudingiem, z IPS glow i tego rodzaju problemami. Ale nie znaczy to, że panele OLEDowe są idealne pod względem ich nierównomierności, bo panele OLEDowe najczęściej mogą mieć jakiś problem, zwłaszcza z bardzo ciemnymi szarościami. Wtedy w niektórych przypadkach możemy zauważyć takie pionowe paseczki. Na szczęście na tym egzemplarzu to nie jest widoczne i to jest raczej aspekt, który jest częściej widoczny na panelach WOLED aniżeli QD OLED, ale panele QD OLED również mogą mieć problem z nierównomiernością, tylko wtedy raczej chodzi o to, że taka bardzo ciemna szarość nie jest tak jakby jednolita. Ona jest wręcz taka jakby ziarnista, szorstka, taka troszeczkę wręcz smużąca. Jednak moim zdaniem to jest akurat problem nieporównywalnie mniejszy niż jakiekolwiek IPS glowy i inne tego rodzaju rzeczy, ale chcę o tym wspomnieć, żebyście byli tego świadomi. I ostatnia rzecz, zanim przejdziemy sobie do kwestii HDR-u i oczywiście grania, to musimy raz jeszcze popatrzeć na subpiksele. Dlaczego? Ponieważ z tego względu, że mamy tutaj nietypowy rozkład subpikseli, taki można powiedzieć wręcz trójkątny, to niestety, ale panele QD OLED mogą mieć problem z ostrością małych fontów na naszym ekranie. Możemy widzieć troszeczkę color fringingu, albo ta czcionka może być po prostu dla nas troszeczkę bardziej rozmazana. To niestety jest temat niezwykle subiektywny, każdy uważa o tym po prostu coś innego, ale ta czcionka ogólnie po prostu będzie wyglądała
troszkę gorzej niż na monitorach LCD tej samej wielkości i rozdzielczości. Przejdźmy zatem wreszcie do HDR-u i postanowiłem przetestować tutaj dwa tryby, które moim zdaniem są takimi trybami najważniejszymi w tym monitorze. Kiedy włączymy HDR w tym sprzęcie, to on włączy się z trybem o nazwie HDR Gra, a ja przetestowałem również drugi tryb o nazwie Display HDR. I co tutaj dokładnie widzimy? Kawa na ławę. Zacznijmy od aspektu moim zdaniem najważniejszego, jasność w HDR-ze. Kiedy popatrzycie sobie na zmierzoną jasność tego sprzętu, to zauważycie, że on maksymalnie uzyskuje okolice 420-430 nitów. Oznacza to, że ten panel nie jest w stanie uzyskać tak wysokiej jasności szczytowej, jak inne, troszkę droższe OLEDy, z którymi mieliśmy dotychczas do czynienia. Normą było, że panele 240 Hz QD OLEDowe oraz oczywiście nowsze generacje były w stanie uzyskać wyższą jasność szczytową bardzo małych detali. Posiadały tryby, które nazywały się na przykład HDR Peak 1000 albo HDR Peak 1300, 1500, jeśli chodzi o panele tandem, OLED i tak dalej. Ten monitor jednak takiego trybu szczytowego po prostu nie posiada, więc maksymalnie jest on w stanie uzyskać te okolice 400 nitów z groszem. I to jest to następne jakby ograniczenie, które widzimy względem tych troszkę droższych paneli OLEDowych. Ja osobiście raczej ogólnie polecam te tryby HDR Peak 1000, ponieważ według mnie one po prostu robią największą różnicę. Nawet jeśli te 700-800 nitów jesteśmy w stanie uzyskać w jakichś mniejszych detalach, w jakichś żarówkach, LEDach, neonach, wybuchach, efektach, cząsteczkach i tak dalej, to jest właśnie jeden z tych aspektów, który jeszcze lepiej podkreśla różnicę między sensownym HDR-em a SDR-em. Tutaj jednak tej bardzo wysokiej jasności szczytowej i mniejszych detali po prostu nie mamy, więc temu monitorowi zdecydowanie bliżej do trybów, które nazywałyby się Display HDR 400, które również na tych droższych panelach OLEDowych po prostu istnieją. Jednak zarazem chcę też podkreślić, że to nie jest jakaś ogromna rewolucja, ogromna różnica. Owszem, jeśli te dwa monitory ustawilibyśmy obok siebie, to ten monitor droższy byłby po prostu jaśniejszy i mniejsze detale również byłyby w stanie uzyskać zauważalnie wyższą jasność, ale pod praktycznie każdym innym względem te monitory będą de facto wręcz identyczne, ponieważ tutaj nadal mamy panel QD OLED z krwi i kości, który nadal fundamentalnie posiada wszystkie swoje plusy, jak i wszystkie swoje minusy. I to właśnie pod względem tej jasności te monitory tak naprawdę różnią się najbardziej, ale pod innym względem nie rusza się tak naprawdę wcale. Popatrzmy więc na dokładne wartości. Kiedy popatrzymy sobie na krzywą IOTF, to ustawienie fabryczne, czyli ten tryb HDR Gra, za tą krzywą IOTF podąża naprawdę bardzo dobrze. Mamy bardzo mały roll-off, a jedynym minusem akurat w tym trybie jest to, że niestety temperatura probowa jest tak samo troszeczkę kopnięta w stronę czerwonego. Ona tutaj nie będzie nam przeszkadzać aż tak bardzo jak w SDR-ze, ale widzicie po prostu na wykresie z luminancją, że ta czerwień tutaj nam troszeczkę bardziej dominuje. Ale kiedy popatrzymy sobie na inne właściwości w tym HDR-ze, to dostajemy tutaj dosłownie to samo, co na innych QD OLEDach tej generacji. Kiedy popatrzymy sobie na pokrycie barw tego sprzętu, to zauważymy, że ono jest bardzo wysokie i ten monitor jest w stanie pokryć standard P3 bez żadnego problemu. Kiedy popatrzymy sobie dokładnie na tak zwany test Gamut Ring, który to jest testem bardzo mocnym, go się robi prawie że godzinę, to jest test, który mówi nam, czy nasz monitor jest w stanie pokazać bardzo nasycone kolory przy coraz to wyższej luminancji. A to jest niestety aspekt, z którym ma problem panel WOLED, który niestety posiada biały subpixel. Tutaj ten monitor jest w stanie pokazać bardzo nasycone i jednocześnie bardzo jasne kolory. Teraz, kiedy popatrzymy sobie na kwestię chociażby saturacji tego sprzętu względem dwóch standardów, to zauważymy, że przynajmniej akurat w tym trybie ten monitor ma taką cechę, że zwłaszcza kolory zielone, żółte czy czerwone chce nam pokazać nawet jeszcze bardziej nasycone niż teoretycznie powinny być. No dobrze, tak to po prostu zostało ustawione. Ale kiedy popatrzymy sobie na dokładną kwestię przekonania barw, takim color match, no to widzimy, że ono wygląda znacznie bardziej niż obiecująco, bo wynik w okolicach 2,5 w takim teście jest wynikiem bardzo obiecującym. Jednak on troszkę bardziej w tym przypadku wynika z bardzo dobrego podążania za krzywą IOTF, a nie 100% samymi kolorami, bo one są troszeczkę bardziej nasycone w tym trybie. Więc ten monitor posiada też drugi tryb, Display HDR. Tutaj, kiedy popatrzymy sobie na krzywą IOTF, to zauważymy, że ona jest podobna, nie licząc pewnych wartości, gdzie jednak ten roll-off jest znacznie mocniejszy. Ale zauważymy też, że w tym trybie mamy lepiej dostosowaną temperaturę barwową. Jednak to, co jest moim zdaniem najciekawsze, to to, że kiedy popatrzymy sobie na wartości saturacji, to akurat w tym trybie saturacja tych barw jest znacznie lepiej oddana. To przekonanie barw jest mniejsze, bo w tym trybie te kolory nie są po prostu jeszcze bardziej przesycane. Jednak z tego względu, że ta krzywa IOTF jest tutaj po prostu gorsza, to samo przekonanie barw w tym trybie niestety również jest odrobinkę gorsze. Tak więc brakuje w tym monitorze takiego jednego trybu HDR, który byłby po prostu idealny, który miałby jednocześnie tak dobrą krzywą IOTF jak ten tryb fabryczny, ale jednocześnie który też pokazywałby jak najmniej przekomane barwy, jak w tym trybie Display HDR.
Więc ja osobiście raczej w przypadku HDR-u po prostu polecam ustawiać ten monitor na wartościach fabrycznych i raczej będziecie z tego zadowoleni, bo to jest 100% możliwości tego sprzętu. Tak więc ten tryb HDR tutaj jak najbardziej działa i polecam tego monitora korzystać zgodnie ze sztuką, ale brakuje w tym HDR-ze takiego efekciku wow, który to jest możliwy do uzyskania w monitorach, które są w stanie dobić dla małych detali do 1000, 1300, 1500 nitów i tak dalej, bo teraz producenci się będą prześcigać w tym, kto pierwszy w monitorze dobije 2000, 2500, 3000 nitów i tak dalej. Jednak pod każdym innym względem znajdziecie tutaj wszystkie fundamentalne plusy i minusy paneli QD OLEDowych. To nadal jest QD OLED, więc przejdźmy wreszcie do grania. Zaczynamy od input laga, który to zmierzony jest bardzo dobry i ten monitor z tym akurat nie ma żadnego problemu. Następny aspekt to czas reakcji pikseli i smużenie. Kiedy popatrzycie sobie na zdjęcie UFO, to wygląda po prostu fantastycznie. Za poruszającym się obiektem nie zobaczycie jakiejkolwiek smugi. Obraz jest bardzo dobry i bardzo ostry. Kiedy dokładnie zmierzymy sobie wartości czasu reakcji pikseli, to tego rodzaju pomiary na panelach OLEDowych praktycznie nie mają sensu, bo ta zmiana kolorów na panelach OLEDowych jest niemalże natychmiastowa, bardzo szybka. Nawet gdyby ten monitor miał 1000 Hz, to nadal byłaby bardziej niż wystarczająca. Następna bardzo ważna rzecz to synchronizacja pokroju G-Synca czy FreeSynca, jak to tutaj wygląda. Niestety na tym monitorze OLEDowym, jak na zdecydowanej większości monitorów OLEDowych, które to miałem okazję przetestować, jesteśmy w stanie zauważyć migotanie bardzo ciemnych wartości. To migotanie jest mniejsze, kiedy nasz klatkarz jest bardzo stabilny, ale zwłaszcza w grach, gdzie często te klatki nam mocno skaczą, to wtedy to migotanie staje się po prostu coraz to łatwiej zauważalne. Propos zauważalnego migotania, to mam pytanie do Was, bo tak się składa, że ja tego G-Synca miałem włączonego, kiedy nagrywałem ujęcia z gier. Więc pytanie, czy zauważyliście to jakoś wcześniej na nagraniu? Zaznaczę tutaj tylko, że kamera akurat to migotanie widzi znacznie mocniej niż moje oczy. Ale niestety, jeśli ktoś szuka OLEDa, gdzie to migotanie całkowicie nie występuje, no to na pewno nie tutaj. Propos synchronizacji, to robiłem również zdjęcia żab, gdzie testowałem smużenie na wysokim klatkarzu i na niższym klatkarzu. Tak więc jeśli chodzi o gry, to dostajemy tutaj obraz, który ma świetny czas reakcji pikseli, który jest bardzo ostry, który jednocześnie może mieć świetny kontrast, nasycenie barw, jeśli tego chcemy, albo możliwie jak najlepiej oddane te barwy. I nad to wszystko mamy świetny input lag oraz G-Sync, który per se sam siebie jakby działa, ale niestety ma problemy z migotaniem. I jeszcze jeden aspekt dotyczący grania to oczywiście połączenie tego rodzaju monitora do konsoli. Ja przetestowałem ten monitor z EPS5 i jest w stanie on zaakceptować sygnał 4K 60 Hz albo jest w stanie działać w trybie 120 Hz 1440p. Co tylko ważne, monitor ten z konsolą nie będzie wspierał VRR-u. Jest jeszcze jeden wątek, o którym muszę wspomnieć. Chodzi mi tutaj o wypalanie się monitorów OLEDowych. Monitory OLEDowe jak najbardziej się wypalają. Sam za jakiś czas zrobię Wam materiał, jak wygląda mój monitor, bo za niedługo już przekroczy granicę 10 000 godzin. Jest to bardzo ważny temat i ja osobiście nadal uważam, że jeśli szukacie monitora na przykład głównie do pracy, albo monitora, który ma z Wami wytrzymać 7, 8, 9, 10 lat, to raczej to nie jest najlepszy moment, aby jeszcze teraz kupować monitory OLEDowe. Ale musicie wiedzieć, że producenci wiedzą, że ludzie się po prostu tym też martwią i dla przykładu ten monitor od AOC ma też 3-letnią gwarancję, która teoretycznie ma obejmować też wypalanie. Jednak jak to bywa w przypadku gwarancji, zawsze polecam dokładnie przeczytać, co to jest, jak to działa i co obejmuje. Tak więc czas na moment najważniejszy. Czy warto? Ja osobiście bardzo się cieszę, że panele OLEDowe tanieją, bo szczerze myślałem, że na OLEDy poniżej 1500 zł jeszcze sobie troszkę poczekamy. A tutaj nagle, nic to nic owąd, dostajemy panel, który jest ograniczony pod względem jasności, ale który to jest w stanie dać nam wszystkie fundamentalne plusy i minusy innych droższych paneli OLEDowych za właśnie taką kwotę. I nie ma co się oszukiwać, to właśnie kwota za ten monitor robi tutaj największą robotę, bo widzimy ograniczenia. Mamy słabą podstawę, mamy małą ilość portów, nawet nie mamy portu HDMI 2.1, a największą różnicą względem takich pełnoprawnych paneli OLEDowych jest kwestia maksymalnej jasności w SDR-ze oraz kwestia maksymalnej jasności szczytowej w HDR-ze. I to jest coś, co jak najbardziej jest minusem tego sprzętu. Jednak poza tym dostajemy tutaj fundamentalnie QD OLEDa. Nadal możemy mieć idealną czerń, świetne nasycenie, topowy czas reakcji pikseli i bardzo dobry input lag. To jest sprzęt, który zwłaszcza wieczorem czy w nocy wygląda po prostu fantastycznie. Tak więc jeśli ktoś chciałby kupić OLEDa za możliwie jak najmniejszą kwotę, a jednocześnie chce te 240 Hz odświeżania, bo wie, że na przykład gra w jakieś gry sportowe, gdzie głównie to wykorzystamy, to moim zdaniem to jest dobra propozycja. Tylko sprawdźcie kwestię dotyczącą maksymalnej jasności na przykład waszego monitora, abyście dobrze zrozumieli, czy te 200 nitów wam wystarczy, czy też nie. Ja polecam przykładowo rzucić okiem na recenzję monitora, który aktualnie posiadacie. W takiej recenzji znajdźcie sobie informację, jaka jest przykładowo maksymalna jasność waszego monitora i wtedy zobaczcie, na jakiej jasności wy ten sprzęt używacie i dzięki temu od razu zrozumiecie, czy te 200 nitów to jest dla was zdecydowanie za mało, czy być może nagle się okaże, że w rzeczywistości wasz monitor jest teraz ustawiony na mniej więcej jakieś 150 nitów i okaże się, że te 200 nitów SDR to będzie bardziej niż wystarczająca wartość. Jeśli jednak ta jasność nie jest tutaj problemem, to jest to kawał świetnego sprzętu. Tylko warto go samemu dostosować i zrozumieć, co on naprawdę potrafi. I żeby to było jasne, ja ten monitor zdecydowanie polecam w tej aktualnej cenie, czyli poniżej 1500 zł. Bo jeśli ten monitor nagle zdrożeje o 200-300 zł, to wtedy już jesteście w stanie
stanie trafić na monitory te w cudzysłowie pełnoprawne, które mają 250 nitów w SDR-ze i nawet są w stanie uzyskać te 1000 nitów w HDR-ze dla mniejszych detali. No i wtedy z oczywistych powodów po prostu polecam nawet tamte monitory. Ale dopóki te monitory z niższą jasnością są zauważalnie tańsze od tamtych opcji, no to jest to świetna opcja, aby wreszcie ten świat monitorów OLEDowych samemu wejść. Więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się jak najbardziej podobał, a mi nie zostało nic innego, jak życzyć Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa.